Jesteśmy na metro Puszkińska, miejsce, gdzie dochodziło do starć między protestującymi i OMON-em i miejsce, gdzie właśnie zginął pierwszy z protestujących. Tak naprawdę my nie wiemy dokładnie, ile podczas tych protestów zginęło osób, dlatego że mamy oficjalne statystyki, ale też niezależne media rosyjskie mówią, że ta liczba ofiar może być znacznie wyższa. Sobie trudno wyobrazić, ale jeszcze 2-3 dni temu było tutaj dosyć niebezpieczne, dlatego że te wejścia, każde wejście było otoczone przez OMON, tutaj stali z tarczami, z strzelbami gładkolufowymi i tutaj próbowali ludzie podchodzić, ale tylko... Co oni krzyczą? Odejdź. Odejdź. Czyli to jedno z głównych haseł jakby no, tych protestów, które się nie zmienią. Przy każdym wejściu właśnie są ludzie, są wtykane kwiaty, no i trąbią dlatego, że już chyba wszyscy wiemy, że to trąbienie jest tym sygnałem, który jak przyłączania się właśnie do protestu, potwierdzającym jakby swoją obywatelską pozycję. Widzimy też wiele osób z flagami, tymi biało-czerwono-białymi flagami. To naprawdę tych osób wydaje mi się, że z dnia na dzień jest coraz więcej. Myślę, że ludzie uwierzyli w to, że rzeczywiście od nich zależą, że oni przedstawiają jakby to państwo i to władza powinna z nimi rozmawiać. Tutaj panie mówią, że wyszły dlatego, że po prostu zabrano im ich głos, odebrano im ten głos podczas wyborów i że wychodzą właśnie, to jest jakby protest. To jest walka o wolność, o demokrację swoją, o niezależność, po prostu o prawa, które im zabrano. I dlatego one teraz są gotowe poświęcić swój czas na to, żeby też jakby walczyć o te swoje prawa. Powstrzymajcie ludobójstwo, tak to można określić, bo rzeczywiście tu jest bardzo dużo emocji. Ja nie jestem w stanie teraz już jakby tego dokładnie wszystkiego przekazać, co pani tutaj mówiła, ale chodzi o to, że naprawdę no ludzie większością wstrząsnęły te wydarzenia, które miały miejsce. To jest to, że po prostu ich dzieci były bite na ulicach miast przez OMON, że ten OMON bezkarnie po prostu katował ludzi i no w pewnym momencie już wszyscy powiedzieli dosyć, nie może tak być. Natomiast ta woda, która tutaj stoi, to rzeczywiście no, jest woda przynoszona przez ich męży, przez znajomych, po to, że my stoimy tutaj na słońcu, więc czuje się trochę tę temperaturę i oczywiście po to, żeby właśnie jeśli ludziom chce się pić, to żeby mogli korzystać z takiej wody. Podobno podwożone jest też jedzenie, więc jakby tutaj jest to o czym mówiliśmy w zasadzie wczoraj, czy właśnie o takiej samoorganizacji Białorusinów, to bardzo wyraźnie tutaj widać. Podczas tych wydarzeń, czyli tych starć między protestującymi i OMON-em na ulicy Puszkińskiej, na której dzisiaj zresztą byliśmy, tam gdzie właśnie zginęła pierwsza ofiara, to właśnie na tej ulicy. No i widziała to wszystko, co wtedy się odbywało, czyli strzelanie z gumowych pocisków, gaz łzawiący, granaty ogłuszające. Dwukrotnie musiała sama, mimo tego, że nie podchodziła do pierwszej linii, dwukrotnie musiała sama uciekać przed OMON-em. Ukrywali się ludzie, którzy uciekali, ukrywali się w klatkach bloków. No i wychodzi dlatego, tak jak inni ludzie też po prostu nie godzi się z tym, żeby bito po prostu. Nie godzi się z tymi falsyfikacjami, które było tego, że jak wiele osób nie wierzy w ten rezultat, ponad 80% dla obecnego prezydenta. Walczy w Afganistanie i po prostu nie przyszedł dlatego, że nie zgadza się z tym, co się odbywa w jego kraju
odbywało w jego kraju w ostatnim tygodniu, czyli właśnie z biciem ludzi, z tym, że OMON wychodzi, po prostu bije dzieci, bezbronne osoby. Mówi, że nie mógłby spojrzeć w oczy swojemu ojcu, który już umarł, jeżeli sam trafi właśnie tam do nieba, kiedy się z nim spotka, jeżeli by po prostu nie wyszedł i sam czegoś nie zrobił. Mówi, że to nie jest moment, kiedy można siedzieć w domu, dlatego wzywa on również wszystkich swoich kolegów, którzy walczyli kiedyś w Afganistanie, byłych kolegów z wojsk desantowych, żeby również wyszli tutaj teraz na ulicę, po prostu wsparli swój naród. Hasło odejdź, główne hasło tych protestów i wiadomo, do kogo jest ono adresowane.